Boże, dziękuję Ci za to, że możemy poznawać Twoje Słowo, Panie mój, że możemy zgłębiać Twoje Słowo, możemy dowiadywać się właśnie, jak funkcjonował pierwszy Kościół, jaka była jego charakterystyka, czym tak naprawdę wierzący ludzie, Panie mój, się charakteryzują, Panie mój, kim są wierzący ludzie tak naprawdę, jaka zmiana się w nich zachowuje, w jaki sposób dojrzewają, Panie mój, w jaki sposób ubadają się do Ciebie, Panie mój. Abyśmy mogli zgłębiać te tematy, Panie mój, aby to przemieniało nasze serca, Panie mój, Duchu Święty, działaj w nas, Panie mój, i czyń swoje cudowne dzieło w nas, Panie mój. I bądź w tym wszystkim uwielbiony. Daj odpowiednie słowa Janowi, żeby mógł przemawiać, Pan mój, i daj mi też taką mądrość, abym mógł to właściwie przetłumaczyć zrozumiale i dokładnie, Panie. Amen. Amen. Thank you. This is a trick I learned many years ago. To jest taki trik, który nauczyłem się wiele lat temu. If you have someone in your church who's talking too much, jeśli masz w kościele człowieka, który mówi zbyt dużo, you just ask them to start praying. Po prostu prosisz go, żeby zaczął się modlić. It works every time. Działa zawsze. So we are back again in Acts chapter 2. Więc wracamy do rozdziału 2 Dzieł Apostolskich. And verse 47. Werset 47. So just to recap what we have been saying so far. Więc przypomnijmy sobie to, co żeśmy mówili do tej pory. Now, the first believers, they have these signs or marks of a true believer. Więc wierzący, prawdziwi wierzący charakteryzują się takimi pewnymi rzeczami. They had a spiritual character. Mają taki duchowy charakter. And the first thing was they were awe-inspiring. I pierwsza rzecz to jest to, że oni mieli wpływ na ludzi. They experienced God fear. Doświadczali Bożej bojaźni. But there were also people who experienced miracles. Ale ci ludzie też doświadczali cudów. And they were also a church or believers who shared with one another. I byli też ludźmi, którzy dzielili się wszystkim jeden z drugim. And they did that with joy and with praising God. I robili to z radością i w chwaleniu Pana. Now we're going to take a look at the next part, which is their impact. I teraz będziemy mówili o kolejnej rzeczy, czyli w jaki sposób oni wpływali na ludzi. Too many Christians think that being a Christian is something you do in church. Zbyt wielu chrześcijan myśli, że bycie chrześcijaninem to jest coś, co robisz po prostu w kościele. It's only on Sundays. Tylko w niedzielę. Usually between 10 and 12. Zazwyczaj między 10 a 12. And the rest of the week you don't do it so much. Ale przez resztę tygodnia tak właściwie nie zajmujesz się tym za bardzo. That is not Christianity. To nie jest chrześcijaństwo. That's religion. To jest religia. That's when you think that you are living something, but you're actually not doing it. To jest coś, kiedy wydaje ci się, że żyjesz w jakiś sposób, ale tak naprawdę nie żyjesz tak, jak powinieneś. Now, whatever we experience in church, ale cokolwiek my doświadczamy w kościele, is supposed to have some impact out in society. Powinno wpływać na nasze działanie na zewnątrz, w społeczeństwie. It has to have some impact in our families. Powinno mieć wpływ na nasze rodziny. And it has to have some impact because otherwise the gospel will never come out. I musi to mieć taki wpływ, bo w przeciwnym wypadku Ewangelia nie będzie mogła się rozprzestrzenić. When I talk to non-believers and I ask them why they don't want to come to church, kiedy rozmawiałem z niewierzącymi, pytałem się ich, dlaczego nie chcą przyjść do kościoła. Number one answer is this. To pierwsza odpowiedź to była taka, główna. The church is so full of hypocrites. Kościół jest pełen hipokrytów. And they are right. I mają rację. It's true. To prawda. The church is full of hypocrites. Kościół jest pełen hipokrytów. Now when we read Acts chapter 2 and verse 47, i kiedy my czytamy Dzieje Apostolskie, rozdział 2, werset 47, we read that after all these things that characterized a believer, czytamy po tych wszystkich rzeczach, które charakteryzują wierzącego, the next sentence is they are having favor with all people. To następnym jakby zdaniu mówi, że mają poważanie wśród ludzi z zewnątrz. Now, if we were hypocrites, we don't have favor with people outside. Ale jeśli jesteśmy hipokrytami, to nie mamy poważania wobec ludzi, w ludziach na zewnątrz. If we say one thing with our
words but live something else with our body, we're hypocrites. Jeśli... Sorry, could you say again? If we say one thing with our words and live something else with our lives, we are hypocrites. Więc jeśli mówimy coś naszymi ustami, ale żyjemy w inny sposób, jesteśmy hipokrytami. And people are not blind. I ludzie nie są ślepi. They see how we live. Oni widzą, jak my żyjemy. You cannot cheat and lie and still call yourself a Christian. Nie możesz oszukiwać i kłamać i wciąż nazywać się chrześcijaninem. Because by your fruits you prove you haven't become a Christian. Bo przez owoce swoich czynów jakby udowadniasz, że nie stałeś się jeszcze chrześcijaninem. Now I don't mean that we have to be perfect. To nie znaczy, że musimy być doskonali. Not everyone has to be like my wife. Nie każdy musi być taki jak moja żona. But I mean, there's a big difference between that people see us steal or lie or do bad things all the time. Ale musi być różnica pomiędzy tym, kiedy ludzie widzą nas, kiedy my kradniemy, kłamiemy przez cały czas. Or if we just stumble sometimes. A kiedy my po prostu czasami zdarza nam się upaść. So if we live like what we read before, więc jeśli my żyjemy tak, jak żeśmy czytali przed chwilą, the impact our lives have outside the church is that we have favor with all people. Więc takim efektem tego, co czynimy w naszym życiu, powinno być to, że powinniśmy mieć poważanie wśród ludzi. Now let's go back again till Jerusalem at the day of Pentecost. Ale wróćmy do tego, co się stało w Jeruzalem podczas Dnia Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnicy. Now the first church began. Pierwszy kościół właśnie rozpoczął działanie. And these 3,000 people soon became 5,000 people. Tych 3000 ludzi wkrótce rozmnożyło się do 5000. They became 8,000 people. Później było 8000 ludzi. And still they're only counting the men. I oni przez cały czas tak naprawdę tylko liczyli mężczyzn. And then comes the women and the children. A musimy dodać jeszcze dzieci. So we're talking about many thousand people just in a few days. Więc my mówimy o wielu tysiącach ludzi w ciągu dosłownie kilku dni. And the people in Jerusalem and around Jerusalem, they see these new believers. I ludzie w Jerozolimie i dookoła Jerozolimy widzą tych nowych wierzących. And something amazing is happening. I coś niezwykłego dzieje się. Everybody loves one another. Ludzie miłują się nawzajem. Everybody's taking care of one another. Wszyscy troszczą się o siebie nawzajem. Everybody's sharing with one another. Wszyscy dzielą się z ludźmi nawzajem. And you know, they say bad things about Jews being, tight with money. I wiecie, jak to ludzie mówią, że Żydzi są skąpcami. But these Jews were happy to give money. Ale ci Żydzi dawali pieniądze, dzielili się nimi. And this is a miracle. No i to jest cud. It's really a miracle. To jest prawdziwy cud. So the people in the town, they were trying to find something to be angry with about the Christians. Więc ludzie jakby szukali pretekstu, żeby być na coś źli na chrześcijan. But I couldn't find anything. Ale nie byli w stanie nic znaleźć. How can you hate someone who loves all the time? Jak możesz nienawidzić kogoś, kto kocha cały czas? How can you hate someone who suddenly comes to your door and gives you something that you need? Jak możesz nienawidzić kogoś, który nagle puka do twoich drzwi i daje ci coś, co potrzebujesz? It's really difficult to find hate when you have nothing to put your hate on. Jest bardzo trudno nienawidzić kogoś, kiedy nie masz ku temu powodu. Because they were authentic. Bo oni byli właśnie autentyczni. They were true believers. Byli prawdziwymi wierzącymi. I always hope that my neighbors experience me like that. Ja zawsze mam nadzieję, że moi sąsiedzi będą tak doświadczać to, co robię. That I have favor with my neighbors. Że będę miał poważanie wśród moich sąsiadów. Now I know this church do a lot of social work. My jako Kościół dużo czynimy takich uczynków w społeczeństwie. So I imagine that when you meet parents of young children in this town, więc mogę sobie wyobrazić, że kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy są rodzicami małych dzieci. And you say, well, I go to the Baptist church. I kiedy powiesz, że ja idę do kościoła baptystycznego. And people say, oh, you got this nice pastor. To ludzie mówią, a wy macie takiego miłego pastora. He likes to teach our children how to fight. On bardzo lubi uczyć nasze dzieci walczyć. But he also comes with things that we need.
ale też przychodzi z rzeczami, które my potrzebujemy. And there was this woman from the church who came and helped me one day when I needed help. I była taka jedna pewna pani w kościele, która przyszła nam pomóc wtedy, kiedy żeśmy tego potrzebowali. They're really nice people. To bardzo mieli ludzie. They had favor with the people outside of church. Oni mieli poważanie wśród ludzi na zewnątrz. And then it says, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. I jest napisane, że Pan pomnażał codziennie liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Do you know how you get people in church? Wiecie, jak sprawić, żeby ludzie przyszli do kościoła? Not by putting a sign out at the front of the church says, come in. Nie poprzez to, że postawisz tabliczkę na zewnątrz kościoła, która będzie mówiła przyjdźcie. No. No, fine. You go out from Monday to Saturday and live this life. Nie, ty po prostu od poniedziałku do soboty będziesz żył takim stylem życia. And people say, I want those people. I ludzie wtedy powiedzą, chcemy tych ludzi. Now, let's talk a little bit about our church where we come from in Denmark. Our church in Denmark Nasz kościół w Danii is a small church like this one. jest małym kościołem, tak jak ten. And 3 years ago, we were only 6 people. I 3 lata temu mieliśmy tylko 6 ludzi. And today we are around 30 something. Dzisiaj mamy ponad 30. And if you ask all the new people who come to this church for the last 3 years, why they come? Jeśli spytasz się wszystkich tych ludzi, którzy przez te 3 lata przyszli do kościoła, dlaczego przyszli? There are 2 reasons they give us all the time. Dają nam zawsze jeden z 2 powodów. It feels like a family. Że tutaj to czujemy się, jakby to była rodzina. They feel the family love among us. Czują taką rodzinną miłość wśród nas. And like brothers, they tease each other. Jak oczywiście bracia lubią sobie dokuczać. You know, make fun of each other. Żartować z siebie nawzajem. In a loving spirit. I oczywiście w duchu miłości. And the second reason why they come I drugi powód, dla którego przychodzą, is because they get fed with the word of God. to dlatego, że są nakarmieni Bożym Słowem. They feel that when they go home from church, they have been eating a beautiful meal. Że kiedy przychodzą do domu z kościoła, to mają wrażenie, że są nakarmieni bardzo dobrym posiłkiem. It gives them strength. Ten posiłek daje im siłę, It gives them hope. daje im nadzieję, But most importantly, ale najważniejsze, it gives them truth. daje im prawdę, Sometimes that hurts. która czasami rani. Sometimes it's like looking in the mirror and ask, what's wrong with me? I czasami to jest jak patrzenie właśnie w to lustro i pytanie siebie, co jest złego ze mną. But it's good. Ale jest dobre. It's dangerous, Jest też niebezpieczne, but it's good. ale jest dobre. Like Aslan. Jak asma. Now, the first spiritual impact believers have is they were an attractive church. I takim pierwszym wpływem, jaki mieli ludzie na zewnątrz wobec niewierzących, to byli jako Kościół postrzegani jako atrakcyjny Kościół. Because people could see how much they loved one another. Bo ludzie mogli zobaczyć, jak bardzo oni miłują się nawzajem. Now the second sign of the impact of true believers I drugą jakby taką znaką, jak wpływali na społeczeństwo na zewnątrz, that is what we read in the end of verse 47. to jest to, co czytamy pod koniec wersetu 47, drugi rozdział Dziejów Apostolskich. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. You know, nobody gets saved because of the pastor. Nikt nie jest zbawiony ze względu na to, ze względu na pastora. Nobody's getting saved because of you. Nikt nie jest zbawiony z tego, co ty robisz. They're saved because God added them to the church. Oni są zbawieni dlatego, że po prostu Bóg dodał ich do Kościoła. Bóg to sprawił. I had this very interesting question coming on my Facebook Messenger today. Miałem dzisiaj bardzo interesujące zapytanie na Messengerze, które dostałem dzisiaj. I was sitting preparing for this Bible lesson. Przygotowywałem się tutaj do dzisiejszego nauczania. And I'm a Facebookaholic. I jestem Facebookaholikiem. So Facebook is open behind everything.
Więc Facebook jest zawsze tam gdzieś w tle. And suddenly Messenger says, bling. I nagle wiadomości się pojawiają. And this woman from Denmark asked me a question. I taka jedna pewna pani ze Danii zadała mi pewne pytanie. And she mentioned a very famous Bible teacher in the United States. A więc wspomniała o takim pewnym bardzo sławnym biblijnym nauczycielu w Stanach Zjednoczonych. And she asked this question. I zadała to pytanie. Is it true that he teaches that it's only God who decides to become a Christian? Czy to jest prawda, że on naucza, że to tylko Bóg decyduje o tym, kto staje się chrześcijaninem? Don't we also have something to say? Czy to nie jest tak, że my też mamy coś do powiedzenia? Don't we have to make a choice? Czy to nie jest tak, że my podejmujemy też decyzję? Now, it's very interesting because I'm studying for this Bible study. To jest bardzo interesujące, no bo ja właśnie teraz studiuję temat na dzisiaj. And I get this question. I dostaję to pytanie. And it fits perfectly with the last part of this verse. I on bardzo dobrze się jakby wtapia w ten ostatnią część tego 47 wersetu. I want to teach you two theological words. Chcę was nauczyć dwa teologiczne stwierdzenia w słowa. One is called monergism. Jedno to jest monergizm, The other one is synergism. a drugie to jest synergizm. Do anyone know what the word means? Czy ktoś wie, co oznacza to słowo? Mono to będzie jedno. No. So mono is one, so what the Yes, mono is one. Yeah, it is true. Yeah, tak, to jest prawda. And sinner And sinner, means together. a syner oznacza razem. Means working together. Oznacza współpracę razem. So let me give you an example. Więc dam wam przykład. If I say to my wife, "You marry me," Więc kiedy ja mówię do mojej żony, wyjdź za mnie, and she asks, "Don't I have something to say?" ona się pyta, no a to nie jest tak, że ja też powinnam coś na ten temat powiedzieć? And I say, "No, this is monergism. To ja mówię, nie, to jest monergizm. I decide, you follow." Nie, to ja decyduję, a ty już musisz za tym podążyć. Okay, not a good example, but No to ja rozumiem, to nie jest dobry przykład, you understand the word. ale rozumiecie, o co chodzi. Synergism is like this. A synergizm jest jak to? I love you, Kocham cię. and not you, and my wife. Nie ciebie, moją żonę. Will you please marry me? Czy mogłabyś wyjść za mnie? And she starts torturing me. I ona torturuje mnie wtedy. She doesn't say something for 10 seconds. Nie mówi nic przez 10 sekund. And she says, "Well, Ona mówi, no a właściwie maybe. może... What can you offer?" A co byś mi zaoferował? And finally, of course, because she loves me, she says yes. No i oczywiście, ponieważ ona mnie kocha, więc na końcu mówi tak. Okay, so when you stand in front of your pastor and you are getting married, Więc kiedy stoisz przed swoim pastorem i bierzesz ślub, and the pastor he asks this question, i kiedy pastor zadaje to pytanie, so did you choose her or did she choose you? czy ona wybrała ciebie, czy ty wybrałeś ją? So who choose? Więc kto wybiera? Did just one choose or did both choose? Czy jedno wybrała, czy obydwoje wybrali? Okay, both choose. Obydwoje wybrali. That's synergism. To jest synergizm. You can't have a marriage without both choosing. Nie możesz mieć ślubu bez decyzji obojga. Well, otherwise it'll look like a Muslim marriage from Africa or Arabia or something like that. Bo to wtedy wygląda jak taki muzułmański ślub z Afryki albo z jakiegoś innego takiego kraju. So monergism is that one decides everything, and synergism is that you have to work together. Więc monergizm jest to, że jedna osoba decyduje we wszystkim, a synergizm to jest, kiedy następuje współpraca. Now this verse is saying the Lord was adding to their numbers those who are being saved. A ten werset mówi, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Now the Bible says that it's God who seeks us. I Biblia mówi o tym, że to Bóg nas szuka. He's the one who's looking for us. To jest, że Bóg jest tym, który właśnie rozgląda się za nami. He's calling for us. Nas powołuje. And when he sees us, it even says he runs towards us. I nawet mówi o tym, że jeśli nas widzi, to biegnie ku nam. We see this in the picture of the the prodigal son. Widzimy to w przypowieści o synie marnotrawnym.
Now we were out with the swines, remember those? My jesteśmy tak jak z tymi świniami, pamiętacie? But at one point we come to God because we want to be with Him. Ale przychodzimy do Boga, bo chcemy być z Nim. But God doesn't just stand there and look, He comes running towards us. Ale Bóg nie stoi tam na miejscu, ale biegnie ku nam. That's love. To jest miłość. He could be standing there like a master and say, come here. On mógłby tam stać, jak czasami Pan stoi i powiedzieć, przyjdź tutaj. But He was seeking us. Ale On jest tym, który nas właśnie szukał. And nobody ever becomes a Christian without God is first looking, calling and seeking. I nikt nie stał się chrześcijaninem bez tego, że Bóg najpierw wcześniej go właśnie szukał i powoływał. When we hear God, Kiedy słyszymy Boga, when we see God in our spiritual eyes, kiedy widzimy Boga przez nasze duchowe oczy, when we feel His love for us, kiedy czujemy Jego miłość do nas, now synergy has to happen. wtedy ta właśnie synergizm musi się stać. Either we say thank you, Więc albo powiemy dziękujemy Ci, or we say go away. albo powiemy odejdź, nie chcemy Cię. Now you won't become a Christian if you say go away. Nie staniesz się chrześcijaninem, jeśli powiesz odejdź, nie chcę Cię. Now the Bible says that before we became believers, we hated God. Biblia mówi, że zanim staliśmy się wierzącymi, nienawidziliśmy Boga. We were enemies of God. Byliśmy wrogami Boga. And the Bible says nobody was looking for God. I Biblia mówi, że nikt nie chciał się przybliżyć do Boga. So the only reason we become Christians is because God started looking for us. Więc jedyny powód, dla którego staliśmy chrześcijanami, to właśnie dlatego, że to Bóg zaczął nas szukać. And that's amazing love. I to jest niezwykła miłość. But when we see that love, we have the opportunity to say yes or no. Ale jeśli widzimy tą miłość, musimy mieć możliwość powiedzenia tak lub nie. So the verse doesn't say, and the pastor added more numbers to the church every day. A więc ten werset nie mówi, że to pastor pomnożył liczbę ludzi, którzy mieli być zbawieni. It doesn't say the evangelist added more numbers to the church every day. I nie mówi też, że to ewangelista pomnożył tych liczbę ludzi. It was God who added more to the church. To był Bóg, który to czynił. Every single one He was out looking for and to show His love to. I do każdego z nich miał oddzielną miłość. And that's amazing. I to jest niezwykłe. So that's the second mark of the impact we also see in our society. I to jest właśnie ta druga oznaka tego wpływu, jaki mamy na społeczeństwo na zewnątrz. God sends people from the society into the church. Bóg wysyła ludzi z zewnątrz do Kościoła. Because they have met Him. Bo oni go spotkali. They have met His love. Spotkali Jego miłość. Now, how do they meet God's love? Jak oni spotkali się z Bożą miłością? Is a sign up in the sky that says I love you? Czy to jest taki jakby znak na niebie, który mówi kocham Cię? Or is He sending you out to say I love you? Czy to jest tak, że to Bóg Was właśnie posyła, abyście mogli powiedzieć ludziom? Paul says in one of his letters that we are letters of Christ. Paweł mówi w jednym ze swoich listów, że jesteśmy jakby listem Bożym wypisanym. People don't have the Bible in their hand. Ludzie nie mają Biblii w swoich rękach. They don't open this and read. Oni nie otwierają jej po prostu i czytają. But they look at my life. Ale patrzą na moje życie. And they read my life. I czytają z mojego życia. If I am an authentic, true believer, they will see God's love in me. Jeśli zobaczą, że jestem autentycznym, prawdziwym wierzącym, będą widzieli Boga we mnie. They will see the Spirit's fruit in my life. Będą widzieli duchowe owoce w moim życiu. And when I show that to them, that love, they want to come and meet that lover. Jeśli ja im wtedy pokażę tą miłość, to oni będą chcieli spotkać się z tym, który tą miłość właśnie okazuje. So how are we going to do this then? Now this is going to be an open question for all of you. How are we going to impact our society? Więc to jest takie otwarte moje pytanie do Was. W jaki sposób mamy mieć wpływ na społeczeństwo? Now the traditional way is like this. Więc taki tradycyjny sposób jest taki jak ten. You come here to church every Sunday. Przychodzicie do kościoła w każdą niedzielę. You paint a nice sign to put outside the church. Więc i wstawiacie taki bardzo miły, duży znak na zewnątrz kościoła. It says Sunday, 10 o'clock.
który mówi niedziela, godzina 10. What does that mean? Co to oznacza? Is that an invitation? Czy to jest zaproszenie? An information? Informacja? What is it? A threat? Co to jest? Groźba? Don't come here 10 o'clock, this is dangerous area. O, nie przychodź tu o 10, to jest niebezpieczne. Możesz się napluć? So when people look at this building from the outside, Więc kiedy ludzie patrzą na ten budynek z zewnątrz, does it look like it says, come to us? czy on mówi do nich przyjdźcie tutaj? It doesn't. Nie, on nie mówi. I don't think any building does. Nie sądzę, żeby jakikolwiek budynek w ten sposób przemawiał do człowieka. But when you are out in society, Ale kiedy wy wychodzicie na zewnątrz do ludzi and people ask you, why are you so happy all the time? i ludzie się pytają was, jak to jest, że ty jesteś ciągle taki szczęśliwy, radosny? Why do you share so much? Jak to jest, że ty się dzielisz tak wszystkim? Why do you love so much? Jak to jest, że tak miłujesz tak bardzo? Why don't you almost never get angry? Jak to jest, że ja cię prawie w ogóle nie widzę, żebyś się gniewał, był zły? And you say, well, because I know Jesus. A ty mówisz, bo to dlatego, że znam Jezusa. It's not a good idea to say, well, I have a good pastor. To nie jest dobry pomysł, żeby powiedzieć, no mam dobrego pastora. But I know Jesus. Ale dobrą rzecz jest powiedzieć, że znam Jezusa. He's changed my life. On zmienił moje życie. Like before I became a Christian, I was an alcoholic. I zanim ja stałem się chrześcijaninem, byłem alkoholikiem. I was a criminal. Byłem przestępcą. I was a fornicator and a thief. Byłem cudzołożnikiem i złodziejem. People hated me. Ludzie mnie nienawidzili. I hated people. A ja nienawidziłem ludzi. And then one day, I met Jesus. I pewnego dnia spotkałem Jezusa. And then one night, He changed me completely. I tej właśnie nocy On zmienił mnie kompletnie, całkowicie. And already the next day, the next week, people could see some change in me. I już następnego dnia ludzie mogli zobaczyć pewną zmianę we mnie. I didn't have this hateful face. Nie miałem takiej twarzy, która wyrażała taką nienawiść. I didn't speak so many bad words anymore. Już nie mówiłem tak wielu złych słów. I was friendly. Byłem przyjazny. People not used to have me friendly. Ludzie nie byli przyzwyczajeni do tego, żebym się zachowywał przyjaźnie. And my drinking friends said, what's happened? A moi koledzy od kieliszka pytali się, co się stało. I said, I can't explain it, A ja powiedziałem, no nie jestem w stanie tego wyjaśnić. but I met Jesus. Ale spotkałem Jezusa. And He just changed everything. I On zmienił wszystko. And as time goes on, some of my friends says, can I come with you to that church? Because that sounds amazing. I po pewnym czasie niektórzy z moich znajomych powiedzieli, to czy ja mogę przyjść do kościoła, bo to wygląda cudownie. And that's how many of my family members became Christians. I to jest w ten sposób właśnie, że wielu z moich członków mojej rodziny stało się chrześcijanami. They saw the change in my life. Zobaczyli zmianę w moim życiu. They saw the miracle. Zobaczyli cud. Now, it's one thing to sit here in church, and that's good. To jedna rzecz, że kiedy siedzimy w kościele, to brzmi dobrze. But it's outside church we has to be loving people. Ale to na zewnątrz, poza kościołem też musimy być ludźmi, którzy kochają, miłują innych. That's where we need to put the gospel. I to jest właśnie... That's where we need to share the gospel. I to jest ten sposób, jakim powinniśmy się dzielić Ewangelią. Actually, when you read the Bible, those who come to church are only Christians. I kiedy my czytamy Biblię, to widzimy, że ci, którzy przychodzą do kościoła, są tylko chrześcijanie. I love this strange verse in 1 Corinthians 14. Ja bardzo lubię to dziwne słowo w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, rozdział, chapter? Yes, 14. Chapter, rozdział 14. Let's see if I can find it. Was it 15 maybe? This is not my usual Bible, so things are different than I'm used to. To nie jest moja Biblia, której zazwyczaj używam, więc trochę inaczej wygląda dla mnie. Just a second. Oh, okay. I can't remember. It's somewhere in that area. But let's just recite what it says. Ale powiemy, o czym to mówi. It says that if someone comes into your church
Mówi o tym, że jeśli ktoś przyjdzie do waszego kościoła and you speak in tongues, i wy mówicie językami, he will think that you're all crazy. on będzie myślał, że jesteście szaleńcami. Now, speaking in tongues at that time was a pretty normal thing. Ale mówienie językami w tamtym czasie to była dosyć taka zwyczajna rzecz. But he comes in and he thinks you're crazy. Ale on będzie myślał, że jesteście szaleńcami. Because he doesn't understand what's going on. Bo on nie rozumie tego, co się dzieje. Now, when we read all the chapters about the church, how church services goes, I kiedy my czytamy te wszystkie rozdziały w liście do Koryntian, jak Kościół funkcjonuje, we always read that it's only believers who come together. to czytamy, że tylko wierzący przychodzą do Kościoła. When believers come together on Sunday service, it's to get equipped. I kiedy wierzący przychodzą do Kościoła, to jest po to, żeby być wyposażonymi, So they can mature, żeby mogli dojrzewać, so they can know the difference between evil and good. aby mogli znać różnicę pomiędzy dobrem a złem. That's the reason why we come to church on Sunday. To jest powód, dla którego przychodzimy do Kościoła w niedzielę. We're in a training boot camp. Jesteśmy jakby w takim obozie treningowym. But when a stranger comes into our church, they will think that why are you doing this stuff? This is strange. Ale jeśli niewierzący przyjdzie do Kościoła, to tak sobie pomyśli, dlaczego wy to robicie? To bardzo dziwna sprawa. You don't talk like we talk out there. Wy nie mówicie tak, jak my mówimy na zewnątrz. You don't sing like we sing out there. Nie śpiewacie tak, jak my śpiewamy. You don't behave like we behave out there. Wy nie zachowujecie się tak, jak my zachowujemy się. Strange people. Dziwni ludzie. It's true. To prawda. That's because we need to be Christians every single day. To właśnie dlatego my potrzebujemy być chrześcijanami każdego dnia. Evangelizing becomes something we do outside of the church. Ewangelizując wtedy, kiedy robimy coś na zewnątrz Kościoła. Missionarying is something we do outside of the church. Misja to jest coś, co robimy poza Kościołem. What's in the church that we get a training for it. Ale wewnątrz Kościoła to jest wtedy, kiedy my jesteśmy wytrenowani do tego. Where we get tools to do it. Kiedy mamy narzędzia do tego, żeby to czynić. And if we don't do that, the church cannot grow. Jeśli nie robimy tego, Kościół nie jest w stanie wzrastać. Then this church or any church will be a social coffee club. Więc wtedy ten Kościół albo każdy inny Kościół po prostu stanie się takim klubem miłośników kawy. It's more important to have a funny time together in church than to go out and tell people about Jesus. Kiedy ten czas, kiedy mamy razem ze sobą, będzie ważniejsze, żeby on był miły i zabawny, będzie to ważniejsze od tego, żeby wyjść na zewnątrz i powiedzieć ludziom o Jezusie. So there are two spiritual impacts we need to have out in the society. Więc mamy takie jakby dwa duchowe jakby takie wpływy na ludzi, które powinniśmy mieć na ludzi na zewnątrz. We need to be an attractive church because of our love. Powinniśmy być atrakcyjnym kościołem ze względu właśnie na naszą miłość, którą mamy. And we need to be a growing church. I powinniśmy być kościołem, który wzrasta. Because people want to see more of God's love. Bo ludzie chcą zobaczyć więcej Bożej miłości. That's a big responsibility. To wielka odpowiedzialność. It's synergism. To synergizm. God needs our help. Bóg potrzebuje naszej pomocy. To preach the gospel. Czy Bóg potrzebuje naszej pomocy, żeby głosić Ewangelię? To live the gospel. Żeby żyć Ewangelią? And to be just God's hands out in society. Żeby być Jego rękami w społeczeństwie. That's a big job we have there. To jest wielka praca, którą mamy. Now tomorrow I'm going to talk about one verse 42. Jutro będę mówił z jednego wersetu, 42. So I'm going to save those for tomorrow. Więc zachowam to na jutro.